Witajcie ponownie w zoo i chciałam się pochwalić, jak obecnie wygląda moja woliera dla zwierząt tutaj latających nietoperzy. Tutaj trochę dodałam kwiatów i ozdobiłam nieco no, tą przestrzeń, żeby tutaj było trochę bardziej przyjaźnie i kolorowo i wygląda to dla mnie całkiem spoko. No tutaj są różnorodne budynki w różnych kolorach, ale przynajmniej nie jest monotonnie i jednostajnie. No i wejdźmy do środka, tak to teraz wygląda. Jak dodałam dużo roślin, jakieś mgiełki, trochę ulepszeń dla tych zwierząt, bo motyle doczekały się większej ilości domków. Tutaj takie fajne palmy na takich śmiesznych, wysokich donicach. No i dodałam też więcej ścieżek, bo szczerze mówiąc trochę się ci ludzie tutaj plątali, trochę się tak kręcili w kółko i blokowali nawzajem, więc praktycznie już nie jest to slalom, a no taki, nie wiem jak to nawet nazwać. No tak to wygląda z góry w każdym razie. I są też tutaj takie fajne głośniki, które można postawić i one jakieś dźwięki no wytwarzają. Tutaj jest dżungla południowoamerykańska, więc to właśnie słychać takie małpy w tle krzyczące, których tutaj przecież nie ma, a dodaje to trochę takiego uroku. Tylko motyle strasznie się rozmnażają w zastraszającym tempie i muszę coś z tym zrobić. Tutaj oczywiście zaraz będę budować jakiś nowy wybieg. Jeszcze nie wiem co to będzie, ale na pewno coś się wymyślę. No i tutaj zrobiłam też restaurację, wejście do restauracji, które widzę trochę jest zaśmiecona, jakieś śmieci leżą. Trzeba będzie postawić kosze na śmieci. I restaurację buduję sama od podstaw, że tak powiem, dlatego ona jest jeszcze nieskończona, więc to nie jest finalny jej wygląd, ale może ktoś nie wie, ale ja wiem i chętnie pokażę, jak dodać stoliki, bo kiedy postawimy ten budynek takiej restauracji, czyli to, co się podświetla na niebiesko, no to później to oczywiście obudowujemy tak, jak chcemy. I co jest fajnego w tym? My nie musimy tutaj budować żadnych schodków do góry tak naprawdę, bo ludzie automatycznie będą na tych stolikach siadać, będą się po prostu teleportować. O, widzicie, tutaj się pojawił jegomość, bo ja na początku budowałam schody, ale trochę jest z tym roboty, a myślę, że bez schodów jest fajniej, bo można trochę więcej tutaj pokombinować, więc zaraz będę tą restaurację kończyć budować. Tutaj oczywiście trochę tymi cegłami, blokami weszłam tak jakby im w te szafki, ale to nic, tego aż tak bardzo nie widać. No i są stoliki, tak? Ale nie wszystkie są połączone, więc klikamy sobie na tą restaurację. Tutaj mamy na górze opcję stoliki, połącz stoliki. I te, które są na zielono, to są już aktualnie połączone, więc jeszcze muszę dodać te 4, które dostawiłam. Więc po prostu kolejno na nie klikam, jak widzicie wpadają tutaj na listę. 19, 20 można dodać maksymalnie, czyli w sumie wykorzystałam prawie że limit. No i klikamy potwierdź połączenie i gotowe. Teraz ludzie będą siadać na tych wszystkich stolikach, bo jeżeli nie postawicie żadnego stolika, no to restauracja nie będzie czynna, nie będzie działać, bo ludzie nie będą mieli gdzie siadać. Okej, już wymyśliłam. Jaki to będzie gatunek, to jeszcze wam nie zdradzę, ale wymyśliłam coś takiego, że skoro tutaj są stoliki, to dookoła tych stolików tutaj będzie wybieg. Tutaj w ten sposób będzie on otoczony, że tak powiem, ten plac. Dlatego, że restaurację warto stawiać blisko wybiegów, bo goście, którzy siedzą przy stolikach, jedzą, mogą jednocześnie oglądać zwierzęta i to zwiększa też atrakcyjność przede wszystkim tej restauracji. Mogę powiedzieć, że to będzie zwierzę z rodziny psowatych, które już się pojawiło w moim zoo i chociaż nie chciałam powtarzać gatunków, które miałam, to jednak zdecydowałam się na te zwierzę, ponieważ no stwierdziłam, że skoro mam tutaj pustynię, to będę się starała stawiać tylko zwierzęta pustynne. Reszta wybiegu, no jeszcze nie mam pomysłu, ale na pewno głównym elementem będzie właśnie ta tutaj ściana i ja właściwie mogę już ją po części zbudować i na razie ustawię to po prostu jako zwykły wybieg, a później będę modyfikować, czyli dobudowywać jakieś elementy z kamienia, żeby to wyglądało bardziej naturalnie, proste lub zakrzywione. Nie wiem dlaczego on nie jest prosty. Może następny będzie prosty. Zakrzywiony znaczy się. Aha, okej, teraz się dopiero zakrzywia. No tak trochę słabo się zakrzywia, ale no niech będzie. Może sobie to trochę skrócę. No, nawet się to zagina ładnie. Może po prostu zmniejszę właśnie długość. Będzie mi łatwiej wtedy budować z tych elementów, tak jak chcę. Jakoś mega blisko też to nie musi być przecież tego chodnika, żeby zostawić jakiś fragment, nie wiem, jakieś tam może kwiatki posadzę albo jakieś elementy konstrukcyjne.
Okej, wybieg wygląda w ten sposób. Myślę, że jest odpowiedniej wielkości i ta część oczywiście będzie odkryta dla gości. Jak i też tutaj z tej strony też zostawię fragment, żeby goście mogli tutaj oglądać zwierzęta. Mam też jeszcze inny pomysł, żeby zrobić tutaj coś na zasadzie takiej skały i po tej skale ludzie będą mogli wchodzić i oglądać zwierzęta też z góry. Okej, nie udało się tak jak chciałam, więc zacznę od nowa, tylko właśnie zamiast najpierw robić tą moją skałę, to najpierw położę ścieżkę. No i tutaj Ctrl trzeba przytrzymać i Shift jednocześnie i sobie mogę teraz wybrać, na jakiej to ma być wysokości i w jakim miejscu. I myślę, że nie ma sensu, żeby to było jakoś tak bardzo, bardzo wysoko, no bo co ci ludzie zobaczą, szczerze mówiąc, niewiele, jak to będzie tak wysoko. Muszę sobie to jakoś wycyrklować dobrze. I teraz wyrównam sobie do siatki i zrobimy sobie tutaj ładny taras. Myślę, że taki wystarczy. Może nawet tam dalej? Nie, dobra, niech będzie taki mały. No i teraz wyłączam wyrównanie do siatki i puszczam tutaj schodami w dół, najbardziej stromymi jak się da. Ok, i ścieżka niech będzie zawijana. No i się udało, dobra, zrobiło się aż nawet ciemno. Krawężnik, poręcz też mi się przyda na podwyższeniu. Blokada wzdłuż barier? Nie, okej, tyle wystarczy. I pojawią nam się teraz kolumny na dole i ogrodzenie ładne. Trzeba delikatnie, ostrożnie klikać, żeby sobie nowej ścieżki nie utworzyć dodatkowej niechcący. No i okej. Mam. I ja myślę, że teraz to zabuduję skałą. Więc w sumie jak ja to zabuduję skałą, to niepotrzebne mi te podpory są. Okej, zmiana bociana. Podpory trzeba wywalić. Dobra, zburzyłam tutaj część ogrodzenia właśnie i spróbuję zrobić teraz tą jaskinię dla nich. Nie wiem, czy mi się to uda, bo to będzie już moja druga próba. Przed chwilą próbowałam i nie poszło za dobrze, więc no, mam nadzieję, że teraz mi to lepiej wyjdzie, więc może zacznę od tego, że tutaj zbuduję sobie po prostu takie klocki. Tutaj przytrzymując Shift możemy obniżać sobie ten poziom też, tego klocka naszego. Teraz tutaj by się przydało wyrównać trochę teren, wygładzić to jakoś. Wygładzenie, tylko intensywność może trochę zmniejszę, żeby mi to za ostro jakoś nie poszło. No dobra, nie wiem, czy ja to dobrze zrobiłam teraz, szczerze mówiąc. Najwyżej to po prostu kamieniami dopchnę. Teraz idę z drugiej strony i tutaj potrzebuję trochę to powiększyć też. Że dostawiam klocki, żeby móc tutaj wykopać dziurę na jamę, jaskinię. Chyba jednak muszę trochę wejść w dół, w ziemię, więc tutaj zrobię małe zagłębienie, niewielkie. No i dalej płasko do powierzchni tutaj kopać, aż się dokopię do tego ogrodzenia. Bo to jednak chyba trzeba płasko do fundamentów było zrobić, bo mi pod górkę tutaj coś kopie. Okej, gdzie to ogrodzenie? Tutaj jest szyba. No dobra, no to tak trochę nie tak jak miało być, bo tutaj jakoś się nie obniżył ten teren, tak jak to planowałam. Dobra, ja wiem co zrobię, po prostu usunę teraz jeszcze raz tą ścianę i jeszcze raz wygładzę sobie teren, wyrównam. Płasko do powierzchni. Okej, teraz będę miała to, co chciałam. Jeszcze tą. No dobra, w końcu jest to, co chciałam, czyli goście będą tutaj, idąc tutaj, będą widzieli po prostu te legowisko ich całe. Także skałę mam i podest, taras widokowy też mam. Tutaj się utworzyły schody. Ja nawet nie wiem, kiedy to się w ogóle wydarzyło. To jest jakiś... Ja nie wiem, skąd to się wzięło i kiedy to powstało. Naprawdę, coś tutaj poszło nie tak. Dobra, można to naprawić. Dostawimy po prostu taras do równej do siatki. Okej, wyłącz. Dobra, naprawione. Okej, więc skończyłam tutaj jedną część i trochę się napracowałam, bo jednak nie jest łatwo budować z elementów, które są no niezbyt równe, tylko takie po prostu tu trochę krótsze, tu trochę dłuższe. Tutaj użyłam takich bloków betonowych, tak samo jak i na górze. Ale to, co się dzieje tutaj pod spodem, no to wyglądało strasznie, czyli miałam takie po prostu wystające elementy tych właśnie dłuższych takich bloków, więc stwierdziłam, że zakryję to zwykłymi kamieniami. No i wygląda to nawet ok. Tutaj może trochę przebija ten beton, ale w sumie taki był zamysł, żeby ten kamień był tak jakby wrośnięty w to. Tu jednak mi on trochę wystaje, więc to akurat cofnę w ten sposób, żeby to tak nie wystawało, no i zostawię to już tak jak jest. Najlepsze były te elementy, bo nie miałam pomysłu w ogóle jak to tutaj zrobić i znalazłam
elementy ogrodzenia, także to jest po prostu ogrodzenie, które samo z siebie się łatwo przyczepiało do tej belki na górze, więc to akurat było dosyć łatwe, żeby zbudować. I niestety belka nie była ułożona równo, tylko powolutku się wznosi coraz wyżej i wyżej, więc tutaj widać, że jest jednak większa różnica, a tutaj jest mniejsza. No, ale już też tego nie będę zmieniać, bo niech będzie ta niedoskonałość i mam nadzieję, że tutaj goście nie będą się masowo kręcić, jak ja już ten wybieg otworzę, tylko że po prostu będą chodzić sobie na taras widokowy, a tu pozwolą ludziom w spokoju jeść. No i szyba jest już popękana, bo no, nikt się nią nie zajmuje, ale to się zmieni, jak tylko na wybiegu pojawią się zwierzęta, wtedy przyjdzie technik i to zacznie ogarniać. No dobrze, kolejna mini aktualizacja. Tak będzie wyglądała ścieżka prowadząca tutaj przy tym wybiegu no właśnie, dla kogo, zaraz się dowiecie. Stwierdziłam, że to będzie fajnie wyglądać. Tutaj posadziłam małe kaktusiki, jakieś ozdoby, no i tu jest właśnie widok na to legowisko tych właśnie stworów, które tu będą mieszkać. Trochę dobudowałam tutaj, no widzę, że jeszcze tutaj muszę poprawić, tylko właśnie tymi kamieniami, trochę tą skałę. No i tutaj jak widzicie mamy likaony 3. Są to moje likaony z innego zoo i ja mówiłam, że ja nie będę oszukiwać i nie będę tych zwierząt z magazynu tutaj wstawiać do tego zoo, ale jednak myślę, że po prostu nie ma powodu, żebym nie robiła tego, dlatego że jeżeli kupię zwykłe likaony w sklepie za jakieś tam powiedzmy małe pieniądze, to prędzej czy później i tak na tak jakby dobie selekcji ja znowu dojdę do tego etapu, że będę miała tylko likaony za złotą oceną, więc stwierdziłam, że no chyba mi to wybaczycie i może tak zostać. Tutaj widzę, że jeszcze są jakieś rzeczy małe do poprawki, jakieś tutaj gdzieś zostały kamienie źle przystawione. Nie do końca mi się jednak podoba ten pomysł z tym ogrodzeniem, bo ono nie jest jakieś takie super równe, więc myślę, że będę chciała coś tu jeszcze dodać, może jakieś rośliny albo inne kolorowe ozdoby, żeby trochę zakryć niedoskonałości tutaj tego wymysłu, no bo tak w sumie teraz to mi się średnio to widzi. Tymczasem czekam, aż tutaj przyjdą właśnie moje likaony, bo tak tu będą mieszkać likaony, żebym mogła dla nich przygotować odpowiedni wybieg z odpowiednią roślinnością. Głównie chodzi mi właśnie o roślinność, jakiej mogę tutaj użyć dla tych zwierząt. Myślę, że wybieg mają odpowiedni, nawet w sumie nie sprawdziłam. Mam tutaj metraż 1604 metry, obszar lądowy. Likaony biegają. Chyba jest dobrze, no. Teren jest ok, ale nie mają trwałego schronienia. A nie, układ terenu nie jest odpowiedni. Ok, jednak wybieg jest trochę mały. No, brakuje mi tutaj niewiele, bo 40 metrów, więc no cóż, będę musiała to powiększyć i jednak się tego nie spodziewałam. A szkoda, bo już sobie tutaj kamieniami ładnie wszystko obłożyłam. Nie będzie to w sumie trudne, bo tutaj zaznaczyłam już sobie ten cały kawałeczek kamieni, żeby go po prostu przesunąć. Teraz będę przeciągać te ogrodzenie trochę tam po prostu dalej. I myślę, że o tyle, co tutaj powiększam, to im wystarczy. No nie będzie już tu taki ładny kształt, fajny, owalny, jaki miałam wcześniej dla tego ogrodzenia, ale to nic. Czego się nie robi dla dobra zwierząt. Tu zrobię coś na zasadzie ukryj ogrodzenie, żeby ono było przezroczyste. Możemy sobie spróbować. Brak, okej. No będzie to wyglądało na pewno lepiej. Wszędzie jest też lustro weneckie i nie wiem, czy może pamiętacie, albo czy o tym wiecie, czy nie wiecie, ale jeżeli macie lustro weneckie i niestety na przykład wam się z złej strony ono obróci, to tutaj w ustawieniach mamy strona, możemy sobie wybrać stronę i ja często miałam taki problem, że budowałam wybieg, no i to zaciemnienie było nie z tej strony, co powinno być, czyli goście nic nie widzieli, a mimo, że starałam się budować za jednym razem całe ogrodzenie, a później odkryłam, że jest tutaj taka fajna opcja właśnie z prawej do lewej, z lewej do prawej i dzięki temu ustawimy sobie odpowiednio zacienienie, czyli zwierzęta nic nie widzą, a goście już tak. Czy teraz jest już tego terenu odpowiednio? Ok, teraz jest 1600 na 1300 i jeszcze jakieś tam się urodzą szczeniaki, więc myślę, że będzie w porządku. Ok, goście się już zbierają. Tutaj postawiłam tylko na razie jakieś udogodnienia dla zwierząt. No, dozorca coś chyba śpi i nie chce jeszcze przyjść nakarmić likaonów. Musiałam niestety sprzedać dwie samice, które były najstarsze. To fajnie wygląda, jak on tu leży. Chyba przypadkiem się tu położył. Ale no i też się spodziewałam. Goście przychodzą tutaj po prostu masowo. No to miejsce, nie taki był zamysł, ale tutaj też stoją, więc może idę ok, może tak to zostawię. Będą przynajmniej rozmieszczeni mniej więcej porówno i nie będzie tłoku. Ja myślę, że tutaj muszę jeszcze coś postawić, na pewno jakieś zadaszenie zrobię, żeby oni nie stali w tym upale. Postawiam na razie klimatyzator jeden i może jeszcze jakieś tutaj odnogę taką górą przejdę.
wejście i tu będzie kolejny wybieg albo coś w tym stylu, tak żeby trochę tutaj zapełnić to miejsce, bo nie chcę, żeby to było tak totalnie puste. No i na razie tak to wygląda. No i okej, likaony dostały jedzenie i tak jak mówiłam, musiałam sprzedać 2 samice, bo były niestety bezpłodne, a że u hien występuje patriarchat, no to one by się nie rozmnażały, ponieważ ta właśnie jedna z tych starych samic to była samica alfa, więc wpuściłam 2 młode, które no nie mają zbyt dobrych ocen, ale tylko takie mi się udało znaleźć w sklepie, więc mam tutaj jakąś 4-letnią, druga jest nieco młodsza. Któraś z nich pewnie stanie się samicą alfa i będą się rozmnażać i fajnie. No i teraz co mi zostało, no to tylko właśnie dodać trochę roślinności tutaj i udekorować bardziej ten wybieg, no i też oczywiście udekorować ten tutaj taras. No i właśnie z tymi motylami mam strasznie duży problem, bo zobaczcie ile tych, no motyle, no jest po prostu ich za dużo. One się po prostu mnożą jak szalone i ja co chwilę tak naprawdę muszę pauzować grę i usuwać tony, dosłownie tony tych motyli, więc ja mam taki plan, jeszcze karę dostałam. Ja mam taki plan, żeby po prostu się ich pozbyć. Ja się tych motyli pozbędę i wrzucę tam leniwce albo tak, myślę, że one się będą wolniej rozmnażać niż te motyle. No, to jest jednak trochę męczące, a że one krótko żyją, więc dawanie im środków antykoncepcyjnych się też nie sprawdziło, bo ja tak wcześniej sobie ustawiłam. No to one umarły ze starości bardzo szybko, tak? A reszta się zdążyła znowu namnożyć. No sami zobaczcie, sprzedają wszystkie motyle, dostanę za to 22 000 dolarów, więc myślę, że dla początkującego zoo to jest też dobry patent, żeby po prostu zacząć zarabiać. Także motyli się pozbyłam. Zobaczcie, jakie fajne. Tutaj się zbudowały od razu konstrukcje dla nich. Tutaj jest jeden przyczepiony, ma na grzbiecie jakiś taki wzór ciekawy. Leniwiec pstryn. Mam samca i samicę. Jezu, jakie to jest słodkie. Powiem wam jeszcze jedno, że też jest spoko to, że jak już tutaj te rośliny posadziłam, to nie muszę ich w ogóle zmieniać, bo te leniwce nie mają tak jakby żadnych tutaj potrzeb, jeżeli o to chodzi. Mogą być po prostu takie rośliny, jakie sobie nasadzę i to będzie dla nich też ok. Tutaj jeszcze trochę pusto, trzeba będzie to na pewno naprawić. Głównie skupiłam się na tej tutaj, na tym zadaszeniu, które no, wygląda w ten sposób. Od góry trochę wymyślne i jeszcze tutaj brakuje elementów takich dekoracyjnych, drobnych, ale to też oczywiście później, bo to zajmuje trochę czasu. Zmieniłam też trochę kolorystykę, wstawiłam tablice informacyjne i postawiłam te donice, którym chyba zmienię kolor, ale tylko po to, żeby ci ludzie nie przechodzili mi przez to, bo to wygląda naprawdę głupio, kiedy oni przenikają między tymi tablicami informacyjnymi. No ale niestety jest tutaj, o właśnie jednak dalej tak łażą. No jest tutaj ścieżka, tak, więc musiałabym zburzyć ten fragment ścieżki, no ale wtedy pewnie zburzy mi się większy obszar, więc trochę jest to irytujące, no ale tak to jest skonstruowane, że tam gdzie ścieżka, tam oni będą łazić, więc okej. Zejdźmy niżej, tutaj się w sumie niewiele zmieniło, chyba nawet nic, postawiłam tylko tablicę i głośnik. No i w sumie na tyle, tutaj się trochę zmieniło. Zmieniłam trochę układ tych stolików, żeby było tak no bardziej ludzko, że tak powiem. I teraz jeżeli ktoś chce zjeść przy wybiegu, no to ma taką okazję. Wygląda naprawdę fajnie, bo ja naprawdę chciałam móc zjeść sobie posiłek i przy okazji oglądając sobie zza szyby zwierzątka, chociaż ta szyba nie jest jakaś przejrzysta, ale tak spoko. O, forsa leci, bardzo dobrze. Postawiłam też oczywiście skrzynki na datki. Tutaj wcześniej był mały likaon i to fajnie wyglądało, jak oni siedzieli i on tutaj sobie skakał. No a same likaony w sobie, no to mają się dobrze. Trochę tutaj udekorowałam też. Oczywiście zmieniłam trochę tutaj tą tacę na jedzenie, na takim podwyższeniu, żeby było trochę ciekawiej. I ten kamień z innego gatunku, że tak powiem, ale dodałam trochę kamieni właśnie pustynnych, a trochę innych, żeby urozmaicić. Chociaż to wygląda tak średnio, jak złoże jakiejś rudy. Ale to nic. Najważniejsze, że likaony są zadowolone i że do zoo zdobyło kolejny gatunek zwierzęcia, także rozbudowuje się. No i tutaj oczywiście tą pustą przestrzeń, którą widzicie, na pewno wypełnię roślinami, drzewami i tak dalej, tak jak jest to tutaj, chociaż i tak jest jeszcze trochę mało, no ale w sumie z drugiej strony to jest pustynia, tak? Także tutaj nie może być nie wiadomo jak dużej gęstwiny. O mrównikach całkiem zapomniałam, ale widzę, że żyją, więc fajnie. No i tak na razie wygląda moje zoo. Ja oczywiście sobie dodam na własną rękę, że tak powiem, tutaj właśnie te dekoracje i dokończę budowę tej restauracji. No a z wami się już dzisiaj żegnam i mam nadzieję, że do zobaczenia w następnym odcinku. Bye bye!